Przyjeżdżamy pod stację wymiany baterii takim samochodem. Stacja z samochodem od razu się komunikują. Mogę puścić kierownicę i wtedy dzieje się magia. Samochód wjeżdża na odpowiednie rolki, zostaje wycentrowany. Pod spodem bateria zostaje odkręcona za pomocą 12 takich śrub. Wyjeżdża ta bateria, automatycznie podjeżdża nowa i mamy sprawę załatwioną. Całe ładowanie, które rozumiane jest jako wymiana baterii, trwa 3 minuty i gotowe. Nieczęsto to mówię, ale tym razem powiem. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten samochód. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. A to jest NIO ET5 w wersji Touring. Przede wszystkim wygląda inaczej od samochodów, do których przywykliśmy, od samochodów chińskich, oczywiście elektrycznych. To jest elektryczny SUV? No właśnie nie. Pierwszy marki NIO samochód typu kombi, czyli Touring. Bardzo ten samochód przypomina większego ET7, ale w tej wersji kombi zdecydowanie inaczej narysowany jest tył. W 7, jak i w 5 w sedanie, ten tył opada sobie spokojnie ku dołowi. Tutaj mamy rasowe kombi. Zobaczcie, jak ładnie narysowana jest ta linia tylnych świateł. Pokrywa bagażnik i zderzak. Niby ostre kształty, ale wszystko ładnie, miękką kreską narysowane. Bardzo zgrabny tylny spoiler, nieduża szyba i duży panoramiczny dach, na którym, uwaga, na którym są aż 3 kamery. Tu jest jedna kamera, z przodu są 2 kamery, no i coś, co wyróżnia NIO na tle konkurencji, która jest u nas dostępna. LiDAR. LiDAR to jest urządzenie, które sięga zdecydowanie dalej niż każda kamera, każdy czujnik i każdy radar. Dzięki temu autonomia tego samochodu jest podniesiona oczywiście do poziomu 4, ale nie u nas, bo u nas przepisy na to nie pozwalają. Najważniejsza rzecz w tym samochodzie to są osiągi. 486 koni mechanicznych, 700 Nm. Wyobrażacie sobie? To jest petarda. Owszem, Tesla trójka potrafi przyspieszyć w 3,1 sekundy w takiej najmocniejszej specyfikacji. Tutaj mamy zaledwie 4 sekundy, chociaż spotkałem się z różnymi danymi. Jedni, i to producent podaje 4,3 sekundy, strony europejskie tego samego producenta podają 4 sekundy. Jeśli by to nawet było 4,3, to przyspieszenie jest piorunujące. Oczywiście w trybie sport i nie odmówię sobie przyjemności, żeby Sport Plus, żeby od razu... Niewiarygodne. Niewiarygodne. I to już widzę, że obojętnie czy jadę 50, czy jadę 70, i to jest naprawdę, słuchajcie, tak, że czasami jest tak, że jesteś w stanie zapanować nad głową. Tutaj nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie, bo to naprawdę przyspieszenie jest piorunujące. Dla jednych kombi, dla innych touring, dla jeszcze kogoś innego bardziej shooting brake. Pamiętam, Porsche nie cierpi, jak się mówi touring, jak się mówi kombi. Dla nich wszystkie samochody są shooting brake. Zwał jak zwał, funkcjonalność jest taka sama, chociaż otwór tego bagażnika nie jest dość wysoki, no bo ta linia dachu jednak opada. Ale zobaczcie, jak ładnie to jest wszystko wykończone. To jest standardowy zestaw przewodów do ładowania. Z inwerterem, 2 zestawy kabli. Wszystko ładnie się mieści w takim etui zgrabnym. Możemy sobie to odstawić na bok. Tutaj mamy dodatkowy schowek. Nie muszę tego trzymać, mamy blokadę. Tu jest jeszcze jeden schowek, bardzo głęboki. To jest emergency kit, ale jakby co, to tutaj naprawdę można kontrabandę przewozić. Tutaj nie mamy schowka, więc tam nie zaglądamy. Mamy miejsce na trójkąt i takie śmieszne przegródki. To jest oczywiście po to, żeby wyciągnąć roletkę i ją tutaj schować, jeśli jest taka potrzeba. I tutaj mamy kolejny schowek, więc zobaczcie, gdybyśmy zdjęli te 2 deski, to bagażnik robi nam się całkiem spory. A i tak jest duży, bo to jest ponad 460 litrów. Tu mamy ładną taką przegródkę jeszcze z gumeczką, coś możemy wrzucić. Haczyk, LEDowa lampka. Po tej stronie też jest haczyk. Tu jest gniazdo zapalniczki i haczyki. Coś ubolewam nad tym, bo
w służbowej BMC żony nie ma żadnego haczyka, więc siateczek tutaj nie przyczepimy. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Blue Sky Coming. Proszę bardzo. Nawet tutaj jest jakiś napis. Co ciekawe, tutaj też możemy zamontować hak i możemy ciągnąć przyczepę. Lekką, do tony, ale zawsze. Czy mamy tutaj franka? No nie możemy mieć franka, bo mamy przedni napęd. A jeśli tak, to mamy wszystko schowane. Jeden silnik z przodu, drugi silnik z tyłu. Kolumny MacPhersona, regulowana sztywność amortyzatorów i wszystko przykryte plastikiem. Ciekawostka dla służb ratunkowych i dla straży pożarnej mamy informację, że w razie wypadku, żeby odciąć zasilanie, trzeba, nie powinienem tego dotykać chyba, przeciąć ten przewód. To dość dziwne rozwiązanie, bo w większości samochodów europejskich, samochodów elektrycznych mamy coś w rodzaju bezpiecznika, który trzeba po prostu odłączyć i sprawa jest załatwiona. Samochód ma napęd quattro, czyli na obie osie. 2 silniki elektryczne, napęd na 4 koła. Bateria umieszczona jest oczywiście płasko pod podłogą, ale to płasko w przypadku NIO nie oznacza wcale tak płasko jak w innych samochodach. Nie ma za bardzo miejsca na stopy, bo ta podłoga jest gruba, dlaczego jest gruba? Bo musi pomieścić olbrzymią baterię. Do wyboru są 2 baterie. Jedna ma 77 kWh, druga aż 100, czyli brutto, czyli netto to jest jakieś 96 i to ma wystarczyć na pokonanie ponad 560 km. I tutaj mówimy już o normie WLTP, bo ten samochód jest oczywiście homologowany w Europie. Normalnie możemy go sobie kupić oficjalnie w Niemczech, a w Polsce za sprawą prywatnego importera. NIO, marka NIO w ogóle powstała w 2014 roku. Ten samochód powstał w 2023 roku, w czerwcu, więc to jest absolutna świeżynka. ET7, którą miałem przyjemność jeździć, jest zdecydowanie większa w środku, ale tutaj na ilość miejsca nie mogę narzekać. Nie lubię tego, że ten fotel jest wykończony twardym plastikiem, ale moje nogi nawet nie dotykają tego fotela, a ja jestem tutaj odsunięty pod swój wzrost, a mam oczywiście ile? 198 cm wzrostu. Wspomniałem Wam, że ta podłoga jest płaska, ale wcale nie jest tak wyżłobiona tutaj i nie ma miejsca na nogi. I to przyznam się szczerze, że w wielu samochodach elektrycznych trochę mi przeszkadza. To jest technologicznie niemożliwe, chociaż przypominam sobie, że w Wojachu tak było, w Wojachu bez H i w kilku jeszcze samochodach ta pozycja była zdecydowanie lepsza. Podłokietnik jest miły, przyjemny, tu mamy cup holdery. O, jak pięknie wyjeżdżające. Te wszystkie plastikowe elementy, one są takie lekko gumowane, więc to sprawia wrażenie, że one są miłe, zdecydowanie miłe w dotyku. Mamy możliwość oczywiście dzielonej kanapy, proszę bardzo. Nie mamy możliwości regulowania oparcia kanapy, ale co najważniejsze, duży panoramiczny dach, który zaczyna się oczywiście z przodu, ale zobaczcie, jak on daleko sięga, aż tam za moją głowę. Dlaczego to jest istotne? Bo z reguły dach szklany, panoramiczny dach kończy się gdzieś właśnie na wysokości głowy pasażerów i ten element tapicerki w podsufitce zaczyna po prostu dotykać głowy. Tutaj tego problemu nie ma. Perforacja jest w fotelu, bardzo ładnie wygląda to i izofiksy mamy. Bardzo przydatna sprawa. Zobaczcie, przesiadłem się za mnie. Ten fotel odjechał trochę, bo jest komfortowe wsiadanie i wysiadanie. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przez to, że ta podłoga jest jednej grubości, nie mam miejsca na stopy. No ja nie jestem w stanie tam włożyć buta. Trochę lipa. A za to na drzwiach, tu mamy miękki materiał, tu mamy... to jest taki śmieszny materiał, bo on jest twardy, ale taki gumowany, więc sprawia miłe wrażenie w dotyku. To jest przycisk, to jest klamka. To jest przycisk, którym otwieramy drzwi, a to jest przycisk, czy taki przesuwak, którym opuszczamy szybę. I żeby było ciekawie, do góry to jest na dół to jest do góry. Warto zwrócić także uwagę na zawieszenie, bo tutaj mamy amortyzatory, które są hydraulicznymi amortyzatorami z taką funkcją tłumienia maksymalnego dobicia,
I żeby była ciekawostka, to oczywiście to jest rozwiązanie jakiej firmy? ZF. Czyli mamy tutaj tak naprawdę elementy zawieszenia marki ZF. Cenionej chyba, nie? Cenionej. No właśnie. NIO nie korzysta także z własnych silników. NIO korzysta z technologii BIT, potentata tak naprawdę, jeśli chodzi o silniki elektryczne i baterie, ale opracowuje również swoje rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o baterie, bo oprócz tego, że NIO produkuje samochody, to oczywiście produkuje różnego rodzaju technologie do samochodów i urządzeń elektrycznych, a pomysł na samochody tak naprawdę zrodził się stosunkowo niedawno. Co ciekawe, NIO ET5 jest pierwszym kombi tej marki, ale nie pierwszym samochodem, bo NIO rozpoczęło produkcję samochodów od SUV-ów i crossoverów, później właśnie weszło we flagowca limuzynę ET7, później było ET5, ale jest też rodzina samochodów ES, więc tych samochodów NIO produkuje naprawdę całkiem sporo. Gniazda do ładowania mamy tutaj po lewej stronie. I jak to w przypadku chińskich samochodów bywa, chińskich z krwi i kości, klapkę do ładowania otwieramy centralnym ekranem dotykowym. Ale nie to jest istotne, bo w przypadku NIO najistotniejszy fakt jest taki, że możemy ten samochód normalnie ładować z gniazdka albo ze stacji szybkiego ładowania, albo pojechać na stację wymiany baterii i wymienić sobie cały pakiet baterii. W Polsce to jest niemożliwe, bo w Polsce jeszcze takiej stacji nie ma, ale w Niemczech już są i będzie ich coraz więcej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że przyjeżdżamy pod stację wymiany baterii takim samochodem, stacja z samochodem od razu się komunikują, mogę puścić kierownicę i wtedy dzieje się magia. Samochód wjeżdża na odpowiednie rolki, zostaje wycentrowany, pod spodem bateria zostaje odkręcona za pomocą 12 takich śrub, wyjeżdża ta bateria, automatycznie podjeżdża nowa i mamy sprawę załatwioną. Całe ładowanie, które rozumiane jest jako wymiana baterii, trwa 3 minuty i gotowe. Osiągi tego samochodu są piorunujące, ale z drugiej strony warto powiedzieć, ile ten samochód kosztuje, bo jeszcze na ten temat nic nie powiedziałem. A to jest generalnie uzależnione od tego, w jakim systemie kupimy ten samochód. Bo możemy to auto kupić jak każdy inny samochód, z bateriami, tą dużą albo tą mniejszą baterią, ale możemy też kupić sam samochód, a baterię, no powiedzielibyśmy, kupimy w abonamencie. Cena tego samochodu NIO ET5 w wersji Touring to jest 294 900 zł z baterią o pojemności 75 kWh, ale ze setką to już jest 336 000 zł 900. Jeśli jednak zdecydujemy się kupić to auto bez baterii, a za tę baterię później miesięcznie płacić abonament, to musimy wydać już tylko 238 000 zł 900, ale wtedy musimy do mniejszej baterii miesięcznie płacić abonament 800 zł za baterię albo 1400 za baterię większą. I teraz pytanie, czy to się opłaca, czy nie. To wszystko zależy, bo idea tego samochodu polega na tym, że te baterie później w punkcie wymiany baterii możemy sobie dowolnie zamieniać. Ale to też nie odbywa się bezpłatnie, bo jedna taka wymiana baterii, czyli jedno takie ładowanie, to jest jakiś koszt 10 euro, 40 zł. Biorąc pod uwagę, że tam pojedziemy rozładowaną całkowicie baterią i wymienimy ją na pełną, no to jest zdecydowanie atrakcyjniejsze niż płacilibyśmy za prąd, którym po prostu musimy te baterie naładować. Oczywiście tak dzieje się w Niemczech. Na razie producent gwarantuje, że w ramach tego abonamentu dwie wymiany baterii mamy w miesiącu gratis. Za kolejne musimy płacić. Ale dlaczego to jest istotne również z innego punktu widzenia?
No bo podstawowe pytanie w przypadku samochodów elektrycznych, podstawowa kwestia jest taka, że musimy o te baterie dbać. Kupiliśmy taki samochód i co się stanie za 3, 4, 5, 6 lat? Nie wiemy. Bateria będzie się zużywać, ona będzie traciła swoją sprawność, dlatego istotnym jest, żeby o te baterie dbać. A jeśli ładujemy baterię na stacjach szybkiego ładowania, to ta bateria zdecydowanie szybciej się zużywa i degradacja baterii następuje w sposób szybszy. Kupując samochód w systemie abonamentowym, tak naprawdę kupując samochód, a baterię w systemie abonamentowym, producent gwarantuje nam, że nie dostaniemy gorszej baterii niż takiej, która ma degradację na poziomie 10%. A to oznacza, że cały czas mamy baterię w samochodzie, która jest sprawna na 90%. Poza tym użytkujemy taką baterię, bo ona nie jest nasza. No właśnie, i tu jest kolejny problem. No dobrze, czy w takim razie jesteśmy zobowiązani do płacenia abonamentu przez cały okres już później życia samochodu? No tak. Na razie producent nie wybiega w przyszłość dalej niż 6 lat. Deklaruje, że te 6 lat to jest czas, kiedy spłacimy te baterie. No ale co w 7 roku na przykład? Tego na razie nie wie nikt. W systemie abonamentowym mamy jeszcze jedną zaletę. Coś, czego w zupełnie innych samochodach elektrycznych nie spotkamy. To jest możliwość korzystania z baterii nowych technologii. Zobaczcie, jak technologia zmienia się. Rok, dwa i baterie są bardziej wydajne, baterie są mniejsze, baterie mają większą pojemność. Jeśli kupimy sobie samochód elektryczny, no to jesteśmy skazani na tę baterię, którą kupiliśmy. A jeśli mamy baterię w systemie abonamentowym, no to już możemy korzystać, na przykład za rok, 2, 5, 6, bo to jest taka perspektywa, z baterii nowych technologii, czyli bardziej wydajnych. Czyli kto wie, niebawem, za kilka lat, może ta setka będzie nam gwarantować zasięg nie 500 km albo realnego zasięgu 400, a 600 czy 700. Ale to jest tak naprawdę takie gdybanie, bo nie wiemy, jak to będzie funkcjonować faktycznie w świecie rzeczywistym. Wiem, że sobie teraz pomyśleliście, że NIO z przodu przypomina trochę współczesne Lexusy, ale chciałbym Wam powiedzieć, że NIO było pierwsze z tą stylistyką. Nie ma tutaj tradycyjnych wlotów powietrza, no bo ich być nie musi. Jedyny wlot powietrza mamy tutaj bardzo nisko umieszczony w zderzaku. Tu mamy proste połacie, ale wszystko to wygląda bardzo zgrabnie. No i genialne, bardzo wąskie reflektory, światła poniżej i wloty powietrza. Oczywiście kamera. To wszystko sprawia wrażenie, że ten samochód jest bardzo dynamiczny. No a jaki jest? Mając 489 koni mechanicznych pod nogą i przyspieszenie rzędu 4,3 do setki, musi wyglądać dynamicznie. A konkurencją dla tego samochodu jest oczywiście Tesla 3, znana na naszym rynku, ale także Byt, Seal, ale także Xpeng, samochody, które nie są u nas jeszcze znane. No, konkurencją jest też BMW i4, chociaż i4 to zwykły sedan. Swoją drogą, zobaczcie, jaki ładny kluczyk jest. Takie jajko. Grunt, że płaskie, bo to w kieszeni dobrze pasuje. Klamka, znany patent. Można podejść. Teraz zamknąłem auto kluczykiem, więc muszę je kluczykiem otworzyć. Znany patent, klamka chowana w drzwiach. To fajnie wygląda, wszystko ładnie działa. Nie muszę wcale, i to jest ciekawe, nie muszę wcale tej klamki pociągać. Wystarczy, że wsadzę tutaj rękę i drzwi same mi się otwierają. To wszystko ładnie działa, pewnie do jakichś minus 2 stopni Celsjusza, bo jak zamarznie, no to jest kłopot. Mówiłem, drzwi bez ramek, ładnie to wszystko tutaj przylega i się chowa. Tutaj mamy ciekawą rzecz, bo tutaj mamy możliwość zaprogramowania właśnie otwarcia albo zamknięcia samochodu. No wiecie, w Stanach bardzo popularne są parkingi, na które samochód odprowadza obsługa, więc wtedy otwiera sobie ten samochód, ciach, pach i nie ma problemu. Co ciekawe, jest też dociąganie, jak w Esce. Z przodu tak samo, przynajmniej w teorii. Wszystko działa. Perfekcja. 10 kolorów lakieru, a w środku aż 6 różnych
tematycznych wzorów, układów, nie wiem jak to nazwać nawet, ale to w ogóle do motoryzacji się wdarło szturmem. Nie wybieramy już po prostu kolorów tapicerek, tylko 10 jakichś tam tematycznych, czy kilka tematycznych, urządzonych stylów wnętrz i to wszystko ma sprawiać wrażenie, że będziemy się czuli bardziej w samochodzie jak w domu, bo w materiałach, które opisują wnętrze tego samochodu, dużo nacisku kładzie się na przykład na powiązania z meblarstwem. Jestem zawsze daleki od tego typu powiązań, no ale faktycznie patrząc na te wszystkie wykończenia i jakieś detale, można odnieść wrażenie, że tutaj ludzie, którzy znają się na stylu, wysmakowanych wnętrzach, naprawdę mieli co robić. Deska obszyta jest miękkim materiałem, ale najważniejsze jest to, że te wszystkie plastiki, słuchajcie, one pochodzą z przetworzonych butelek PET. I jak producent tłumaczy, na wykończenie jednego wnętrza potrzeba aż 100 takich butelek, więc jeśli sprawia to wszystko przyjemne wrażenie, no to można powiedzieć z pewną dozą pewności, że siedzimy po prostu na przetworzonym plastiku. To wszystko jest miłe w dotyku i bardzo podobne do większego ET7. Tutaj mamy duży ekran centralny, przed oczyma mamy zdecydowanie mniejszy ekran zamiast oczywiście analogowych wyświetlaczy. Śmieszna jest dźwignia zmiany biegów. Różne już w motoryzacji widziałem, przyciski, gałki, dźwigienki. Tutaj mamy coś, co nazwałbym manipulatorem. Przesuwamy to do przodu, do tyłu, wtedy wybieramy tryb wsteczny, tryb do przodu, a parking jest z boku. Po to tylko, żeby na przykład jak położymy sobie tu rękę, to kciukiem wcisnąć przycisk P. Mamy dwa cup holdery tej samej jednej wielkości, kubek mieści się idealnie. W podłokietniku mamy schowek i tutaj też jest fajna rzecz, bo podłokietnik sam w sobie jest bardzo głęboki, podświetlany. Tu mamy port USB starej technologii, nowej technologii, ale sam ten schowek możemy otwierać na jedną stronę bądź na drugą stronę. Fajne, co? I żeby było śmiesznie, możemy zaprogramować na przykład otwarcie tego schowka na hasło, na jakiś kod. Tutaj nie mamy żadnego schowka, więc tych schowków jest mało. Olbrzymia przestrzeń na jakieś tam drobiazgi jest pod konsolą środkową. Ona jest przezroczysta. Mamy nawet taką gumę, która niestety lata. NIO jest przykładem takiej marki, która ograniczyła ilość przycisków do minimum. Tak naprawdę z przycisków mamy tylko 3 przyciski tutaj na konsoli środkowej i są to otwieranie i zamykanie drzwi, światła awaryjne i wybór trybów jazdy dotyczących samochodu. Cała reszta przeniesiona jest do tego, przyznaję, gustownego ekranu. Co ciekawe, ekran to nie jest ekran LEDowy, czy OLEDowy, tylko Hyper Ultra AMOLEDowy, czyli jakość wyświetlanego obrazu jest tutaj naprawdę niesamowita. I teraz tak, żeby tutaj poruszać się jakoś biegle w tym całym rozbudowanym menu, możemy na skróty idąc przeciągnąć trochę jak w iPhone'ie. Od górnej krawędzi, od bocznej krawędzi, jednej, drugiej, od dołu nic. A też klimatyzacja, widzicie? Więc taki przycisk Home, jak już dotrzemy do jakiegoś tu widoku, mamy przycisk Home. Standardowo odpala nam się olbrzymi ekran nawigacji, mały widżecik radia, mały widżecik samochodów. Oprócz sparowania telefonu, mediów i tak dalej, mamy bardzo rozbudowany system parkowania. Zobaczcie, jak włączam przycisk czy bieg do przodu, od razu system rysuje mi linię i w którą stronę pojadę. Jeśli włączę wsteczny bieg, no to oczywiście informuje mi nawet tutaj grafika, jaki ja mam bieg i strzałka daje znać, co tam się dzieje z tyłu. Mam pełen obraz sytuacji dookoła samochodu. Dodatkowo mogę sobie wybierać widok z poszczególnych kamer, czyli tych bocznych, z przodu, z tyłu. No i tutaj jest system parkowania. Jak uruchomię ten system, jakby system każe mi ruszyć do przodu czy do tyłu, wtedy komputer czy kamery znajdą miejsce i będzie możliwość uruchomienia tego parkowania bez mojego udziału. Ale najważniejszą rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, to w przypadku NIO jest fakt, że NIO robi zdjęcia ze wszystkich kamer, które są zamontowane na tym samochodzie
i robi te zdjęcia, przetrzymuje te zdjęcia w galerii i kto wie, gdzie je wysyła. Nie wierzycie? Proszę bardzo, wybieram tutaj. Widzicie tego gościa? To jest silne zdjęcie. Jakie zdjęcie? Samochód filmuje wszystko to, co dzieje się dookoła niego. Chiński samochód, dodam. Można oczywiście to wyłączyć, ale defaultowo ten system jest włączony i te zdjęcia są magazynowane i przytrzymywane tutaj, ale także wysyłane. Gdzie? Możecie sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście możemy je tutaj usunąć, ale trzeba pamiętać, żeby na przykład usunąć, bo jak dobrze pamiętam, to nikt tego nie robi i na przykład możemy sobie zobaczyć, samochód był zaparkowany w jakimś warsztacie czy gdzieś i możemy sobie teraz spokojnie pooglądać materiał, minuta 16 nagrania z warsztatu, pewnie którego właściciel nie chciałby, żeby ktoś oglądał. Od razu co robię podczas jazdy? Wciskam jeden przycisk na kierownicy i już przeszedłem w tryb autopilota. W prosty sposób mogę zwiększyć dozwoloną prędkość, czy może nie dozwoloną, tylko prędkość, którą ja będę jechał. Oczywiście system monitorowania drogi pokazuje mi, z jaką prędkością mogę tutaj jechać i w razie konieczności ostrzeże mnie i będzie kazał mi zwolnić do zadanej prędkości. Ale jak samochodu nie ma, ja zignoruję to ostrzeżenie, to samochód pojedzie szybciej. Przy 100 km na godzinę jest cichutko, tego dachu w ogóle nie słychać, a cały system autopilota działa w oparciu 33 różnego rodzaju czujników, sensorów, kamer, lidara, kamer wysokiej rozdzielczości, kamer niższej rozdzielczości. 33 urządzenia dbają o to, żeby monitorować przestrzeń wokół samochodu, dbają o moje bezpieczeństwo. No i dbają też o to, żeby fotografować wszystko to, co mijam, co wyprzedzam i co dzieje się wokół mnie. Ten system tych 33 urządzeń monitorujących nazywa się Aquila i to jest patent marki NIO. NIO właśnie jest znana z tego, że wymyśliło sobie tak działający system, chociaż on jest tożsamy i bardzo podobny do autopilota Tesli czy innych podobnych tego rodzaju systemów. W każdym razie bardzo łatwo jest ten system włączyć, wyłączyć, bardzo łatwa jest jego obsługa, chociaż czasami uciążliwa poprzez te przeklikiwanie się w skomplikowanym menu. Jak spojrzycie sobie w testy ET7 tego samochodu, tej limuzyny, to na szczycie deski rozdzielczej zauważycie taką małą główkę, która ładnie się uśmiecha i czasami do nas mruga. To jest system, który rozpoznaje naszą mowę. Hi Nomi. Hi Nomi. I ten system tutaj też jest, ale producent zdecydował się zrezygnować z tej maskotki, tego bajeru. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że wyglądało to może trochę przaśnie. Tutaj jest to ładnie schowane. System działa jeszcze lepiej niż w ET7, ale mrugającej i uśmiechającej się buźki do nas nie ma. Oczywiście mogę komendy wydawać, bo jednak to nie jest swobodna rozmowa, tylko cały czas to jest rozmowa oparta na zaprogramowanych komendach, więc mogę poprosić ją, żeby zrobiła ciszej, głośniej i tak dalej, ale te wszystkie funkcje są również tutaj dostępne na tym ekranie. Żeby było śmieszniej, powiedziałem Wam, że nie ma tutaj żadnych przycisków, więc na pewno zastanawiacie się, jak w takim razie, po tym jak zajmiecie miejsce przed kierownicą, wyregulować sobie na przykład kierownicę, lusterka albo fotel. Fotel nie ma problemu, bo są tradycyjne przełączniki na fotelu, ja mogę odsunąć się, przysunąć, obniżyć, wszystko co tam chcemy zrobić, ale mogę to samo zrobić za pośrednictwem tego ekranu dotykowego. Czyli jak wybiorę sobie tutaj strzałeczkę, to jadę do przodu, do tyłu, to jadę do tyłu. No dobra, o ile mamy tutaj zdublowanie tego systemu, to nie mam problemu, ale jak ustawić lusterka albo kierownicę? I tutaj zaczynają się schody, a tak naprawdę upierdliwość, bo żeby na przykład podnieść sobie trochę kierownicę, to zaraz policzymy. To z pozycji wyjściowego menu muszę kliknąć raz, 2, 3 i dopiero teraz za 4. kliknięciem mogę podnieść, obniżyć, schować albo wysunąć kierownicę. I kolejny przycisk, czyli muszę skończyć dostosowanie położenia kierownicy. To samo dzieje się z lusterkami. Wybieram kategorię lusterka, robię start i dopiero teraz
Po prawej stronie kierownicy mam prawe lusterko, po lewej lewe, czyli jadę. Tak, tak, start. Teraz. Tak, tak, tak. Mam wyregulowane, proszę bardzo, mogę zakończyć regulację lusterek. Fajny bajer, fajnie to wygląda w katalogu, na filmiku promocyjnym, ale w takim użytkowaniu codziennym, kiedy na przykład jadę i chciałbym tam coś zobaczyć w lusterku, to klikanie jest dość uciążliwe. O, ale mocno działa rekuperacja. I to lubię, to w elektrycznym samochodzie lubię. Puszczam gaz i czuję, że ten samochód hamuje. Super. Zatrzymamy się do pozycji stop, chociaż nie ma tutaj czegoś takiego jak... nie do pozycji stop. Nie ma tutaj systemu iPedal, czyli właśnie systemu, który zatrzyma samochód do totalnego zera. Dopiero muszę podczas jazdy włączyć autopilota i wtedy system jazdy w korku zacznie działać i samochód wyhamuje przed samochodem stojącym przede mną, a jak samochód przede mną stojący ruszy, to moje auto także ruszy. Proste, nie? No właśnie. Bateria o pojemności 100 kWh przekłada się na zasięg 560 km i to już w normie WLTP. Oczywiście, biorąc pod uwagę faktyczne, realne zużycie energii, no to ten zasięg waha się od 400 do 500 km. Cieszmy się taką przyjemnością jazdy, bo ona jest naprawdę bardzo wysoka, przyjemnie się tym samochodem jedzie, zawieszenie jest komfortowe, miejsca jest pod dostatkiem. Kurczę, fajnie, bo zaczyna być na rynku naprawdę spory wybór. Już nie tylko w kwestii SUV-ów czy crossoverów, ale nawet sedanów, nawet właśnie aut typu kombi. Bo przecież mamy do czynienia z samochodem, który nie ma ramek. Wiem, że dla niektórych to jest fetysz, dla niektórych to jest rzecz absolutnie pomijalna. No tutaj drzwi nie mają ramek, a przez to można by było się spodziewać, że we wnętrzu jest zdecydowanie głośniej. Guzik. Jadę 120, bo to jest droga ekspresowa i tyle mogę. Jest cicho. Cicho od dachu, cicho tutaj z boku, cicho z przodu. A co się stanie, jak przyspieszę? Jeszcze przy takiej prędkości, przy 120, 130, bardziej słyszę ten charakterystyczny dźwięk silnika elektrycznego niż ten szum. Oczywiście on jest, ale to zupełnie nie przeszkadza. Więc komfort akustyczny naprawdę pierwsza klasa. Super. No ale 140 na godzinę, czyli prędkość autostradowa, chwilowe zużycie 33. No to nawet 90. To nawet biorąc pod uwagę 33 kWh na 100 km, to łatwo podzielić zasięg trochę ponad 300 km, nie? 100 bateria, 96 netto, 33 już od razu się robi. No ale ratuje nas na trasie szybkie ładowanie i to jest super. Bardzo lubię w samochodach, jak wspomaganie nie jest zbyt mocne, jak ten układ nie jest przewspomagany. Tutaj trzeba przyłożyć pewną siłę. Lubię taką mięsistość układu kierowniczego, a jeśli to jest powiązane z tym, że samochód nie przechyla się na mocniejszych zakrętach, no to już w ogóle to przyjemność prowadzenia takiego auta jest zdecydowanie wysoka i nie czuć tutaj tej masy. To jest niesamowite, że mimo tego, że ten samochód waży ponad 2 tony, no bo przecież bateria tutaj sporo waży, to w ogóle tego nie czuję. Mamy tryby jazdy do wyboru. Stoję, więc to jest idealny czas, żeby o tym powiedzieć. Mamy Eco, Sport, Sport Plus, Custom, Comfort. W trybie Sport mogę sobie przycisnąć ten tryb i dowolnie go skonfigurować. I co mogę skonfigurować? Czy ten samochód ma przyspieszać w 12,9 sekundy do setki, czy 9,9 sekundy, 7,9, 5,9, czy wspomniane 4 sekundy do setki. Oczywiście wybieram 4 sekundy. Mamy tutaj też odpowiedź, czy ten samochód przyspiesza w 4,3 czy w 4. W 4. Pełen gaz. Wow! Już. Nieźle, co? No jak odrzutowiec. Nie ma co gadać. 4 sekundy do setki. Jest niesamowite. I jeszcze raz. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że to przyspieszenie dostępne jest praktycznie w całym zakresie pojemności baterii, bo czasami spotkacie się w przypadku samochodów elektrycznych z tym, że na przykład taka Cupra Born ma coś w rodzaju boosta,
czyli dodatkowe 30 koni mechanicznych, ale to jest dostępne tylko i wyłącznie z baterią naładowaną powyżej 80%. Czasami jest tak, że w Tesli, żeby skorzystać z tego niesamowitego przyspieszenia rzędu 2 sekund i kilku setnych, to co? To bateria musi być odpowiednio rozgrzana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak naprawdę zabawa polega na tym, że wciskamy tryb Sport Plus, pijemy kawkę, jemy pączka, jedną ręką albo gdzieś tam trzymamy kierownicę i już. I powiem Wam szczerze, że po 4. razie, czy 5., czy 10. takiego hamowania i przyspieszania już mnie mdli. Już mnie mdli, naprawdę. Reasumując, NIO ET5 w wersji kombi to jest samochód, który nie ma konkurencji. To jest samochód, który nie ma konkurencji nie tylko ze względu na nadwozie i charakter tego nadwozia i rodzaj, ale także ze względu na technologię, która jest w tym samochodzie, bo niby to wszystko jest podobne w innych samochodach, ale tutaj jest naprawdę bardzo mocno rozbudowane i to wszystko świetnie działa, więc to jest bardzo istotna rzecz, szukając na przykład samochodu elektrycznego jako auta, które planujemy kupić. Biorąc pod uwagę najbliższą konkurencję, czyli Teslę, ten samochód ma większą baterię. Jeśli ktoś szuka auta o dużym zasięgu, to ten samochód na pewno warto wziąć pod uwagę. Jeśli szukamy też samochodu, w którym chcemy czuć się komfortowo, to jest jedno z tych aut, które trzeba wziąć pod uwagę. Więc reasumując raz jeszcze i w kilku żołnierskich słowach, bardzo dobrze wykończony samochód, świetnie jeżdżący, z dużym zasięgiem, komfortowy i elegancki, a przy tym jakoś szczególnie nie rzucający się w oczy. I co najważniejsze, mamy tutaj technologię, która wcześniej czy później pojawi się w Polsce. Mówię o tych stacjach wymiany baterii, nie ładowania, a wymiany. Więc to jest kolejny argument, który może spowodować, że wybierzemy właśnie taką technologię, bo wtedy ładowanie do pełna to jest zaledwie 3 do 5 minut, a w razie gdyby to nie było możliwe, no to oczywiście możemy ładować ten samochód całkiem sporą mocą 180 kW. A na koniec nie było żenującego żartu prowadzącego, bo silny zawsze je wyrzuca. Napiszcie w komentarzach, żeby nie wyrzucał, to może nie będzie wyrzucał, no. Pomóżcie mi jakoś, bo z nim to strasznie ciężko jest.